kilku moich filmach sugeruję, że warto skracać trasę promem, żeby szybciej zarabiać. Aby nie rzucać słów na wiatr i to udowodnić, w tym filmie porównam to samo zlecenie, skracając jedną trasę promem, a drugą przejadę normalnie. Jeśli chcesz zobaczyć, jaki będzie tego wynik i która bardziej się opłaca, zostań do końca. No i tak wygląda to na drodze, w grze za kierownicą, ale spójrzmy teraz szerzej na statystyki, żebyśmy mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na czas, dlatego że jest on dosyć kluczowy. Możemy zauważyć, że trasę z promem pokonujemy praktycznie 2 razy szybciej niż bez, dlatego wszystkie statystyki dotyczące trasy z promem będziemy mnożyć razy 2. I tak, przejechany dystans mamy 268 km, czyli tak jak mówiłem, razy 2 to jest 536, a tam 847.
ciekawa statystyka, bo nawet, mówię, mnożona razy 2 jest i tak ten dystans krótszy. Następnie mamy tutaj zarobki, które są w grze ukazane jako XP, doświadczenie oraz oczywiście w pieniądzach. I to jest ciekawe, dlatego że przejeżdżając trasę normalnie na kołach, zyskujemy o wiele więcej doświadczenia, natomiast o wiele mniej pieniędzy. No ale dobra, i ktoś powie: okej, tutaj mamy dużo kasy, no ale tam korzystaliśmy z promu i spóźniliśmy się, więc mamy karę, więc nie wiadomo, czy to jest tak kolorowo. No dobra, więc spójrzmy teraz, jakie ponieśliśmy koszty. Zacznijmy może od paliwa. Jak wiadomo, bez promu tego paliwa na kołach, jak jedziemy, zużyjemy dużo więcej, ale w przeliczeniu nie jest to aż taka duża kwota, ponieważ jest to około tylko 70 euro. Natomiast mamy jeszcze też karę za spóźnienie. Tutaj, tak jak mówiłem, korzystałem z szybkiego zlecenia, między innymi po to, żeby ta kara była. Dlatego, że korzystając z World of Trucks, prawdopodobnie tej kary byśmy uniknęli, ponieważ tam czas płynie wolniej, normalnie jak w rzeczywistości. I tak samo w szybkim zleceniu, jeśli nawet nie zapłacimy za paliwo, bo zapłaci za to pracodawca, albo też po prostu nie musimy tankować, bo mamy tyle tego paliwa, tak jak będziemy robić inne zlecenia, na przykład z World of Trucks, o czym zresztą będzie mój jeden z kolejnych filmów, tak musimy na te koszty tutaj zwrócić uwagę. No i tak jak mówiłem, kara za spóźnienie w pieniądzach to około 7000 euro i co ciekawe jeszcze jest dosyć duża w porównaniu do zarobków kara w doświadczeniu XP. Ale to oczywiście nie wszystko, bo największym naszym kosztem, nie wliczając oczywiście spóźnienia, są promy. W zależności oczywiście od tego, jaki to będzie prom, tutaj na te promy zużyjemy około 4600. No i dobra, mamy teraz już wszystkie zarobki, mamy wszystkie koszty, więc przejdźmy do podsumowania. Zobaczmy, co tak naprawdę się bardziej opłaca. I tak, po odjęciu wszystkich kosztów otrzymujemy tak zwany zysk netto. Ukazany on jest oczywiście w doświadczeniu oraz w pieniądzach. Wynika z niego, że korzystając z promu, skracając maksymalnie trasę, zdecydowanie mniej otrzymamy doświadczenia niż jadąc na kołach. A to dlatego, że w tej grze po prostu chodzi o to, żeby jeździć. Dlatego im więcej kilometrów przejedziemy, otrzymam więcej doświadczenia. Natomiast odwrotnie jest z zyskiem w pieniądzach. Niekoniecznie kilometry przejechane na kołach oddają nam to w pieniądzach. Po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej dostarczyć towar. Czyli korzystając z promu, maksymalnie skracając trasę, szybciej zarobimy niż jadąc normalnie na kołach, pokonując więcej kilometrów. Pamiętajmy jednak, żeby wybierać takie zlecenia, które zdążymy wykonać w czasie, aby nie ponosić kosztów związanych ze spóźnieniem oraz oczywiście kosztów związanych z promem.